Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Noc była zimna i bezwietrzna. Śnieg skrzypiał pod nogami strażników na murach zamku w Olsztynie. Na horyzoncie daleko za lasami pojawiły się smugi dymu i blask obozowych ognisk. To nie była spokojna zima. W lutym 1521 roku Warmia była terenem pogranicza i teatrem wojny. Wysoko na wieży zamkowej w ciężkim płaszczu stał mężczyzna, którego nazwisko dziś kojarzymy z astronomią, a nie z wojną. Mikołaj Kopernik. Zamiast wpatrywać się w gwiazdy, obserwował linię wroga. Wiedział, że jeśli Olsztyn padnie, krzyżacy otworzą sobie drogę w głąb Polski. To opowieść o uczonym, który w chwili próby okazał się człowiekiem czynu. O astronomie, który zamiast map nieba musiał studiować mapy murów. Ostatnia wojna polsko-krzyżacka, która wybuchła w 1519 roku, była wynikiem ambicji młodego, wielkiego mistrza zakonu Albrechta Hohenzollerna. Zakon nie pogodził się z utratą dawnej potęgi ani z koniecznością składania hołdu lennego królowi polskiemu. Na nowo sięgnął po broń. Pierwszy cios padł na Warmię. Braniewo zostało zdobyte i złupione. Frombork, miasto katedry i siedziba kanoników została splądrowana. Ludność uciekała w lasy, pola leżały odłogiem, wioski płonęły. Kronikarze pisali: nie było dnia, by nad Warmią nie unosiły się dymy pożarów. W tej sytuacji mieszkańcy Olsztyna, miasta położonego na głównym szlaku, wiedzieli, że ich los może nadejść w każdej chwili. Mikołaj Kopernik miał wówczas 47 lat. Był już znanym uczonym, kanonikiem warmińskim, lekarzem i prawnikiem. W 1516 roku objął funkcję administratora dóbr kapituły warmińskiej w Olsztynie. Odpowiadał za sprawy podatków, zarządzanie wsiami, drogami i bezpieczeństwem. Nie miał wojskowego doświadczenia, ale rozumiał logistykę, potrafił organizować ludzi i miał autorytet. W chwili zagrożenia to właśnie on stał się naturalnym przywódcą obrony. Gdy napływały wieści o zbliżających się krzyżakach, pisał do króla Zygmunta Starego, prosząc o wsparcie i dostawy prochu. Niestety listy zostały przejęte przez krzyżaków. Na początku XVI wieku Olsztyn nie był wielkim miastem, lecz miał znaczenie strategiczne. Na wzgórzu nad rzeką Łyną wznosił się ceglany zamek kapituły warmińskiej, twierdza z grubymi murami i fosą. Obok rozciągało się miasto otoczone własnymi obwarowaniami. Kto panował nad Olsztynem, kontrolował drogę z Prus do Polski. Dla Albrechta Hohenzollerna zdobycie tego miejsca mogło oznaczać otwarcie frontu w głąb polskich ziem. Dla Kopernika Olsztyn był nie tylko siedzibą urzędnika, ale też symbolem niezależności Warmii i bastionem bezpieczeństwa. Jesienią 1520 roku sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Kopernik kazał naprawiać mury, wzmacniać bramy, sprowadzić zapasy żywności i prochu. Z pobliskich wsi wezwał chłopów do pomocy w budowie szańców i zasieków. Uporządkował straże miejskie i wyznaczył dowódców posterunków. Nastroje były niepewne. Wielu mieszczan wątpiło w możliwość obrony. Kopernikowi udało się jednak utrzymać w nich ducha oporu. Jego spokój i rzeczowość budziły zaufanie. Kronika warmińska odnotowała: zamku strzegł kanonik, mąż roztropny, który bardziej radą niż orężę umacniał serca. Na początku lutego 1521 roku na horyzoncie pojawiły się krzyżackie chorągwie. Wojska wielkiego mistrza rozbiło obóz niedaleko miasta. Rozpoczęły się podjazdy i ostrzał murów. Artyleria zakonu biła w mury zamku i miasta, lecz obwarowania świeżo naprawione wytrzymały. Kopernik nie zamknął się w komnacie. Wraz z Pawłem Dołuskim
Dowódcą obrony twierdzy obchodził mury, nadzorował rozmieszczenie dział, pilnował, by racjonowano zapasy i trzymano wartę nawet w najtęższe mrozy. Oblężenie nie przerodziło się w szturm. Krzyżacy liczyli na szybkie zastraszenie miasta, ale napotkali uporządkowany opór. Dodatkowo zima, brak zaopatrzenia i wiadomości o nadciągającej odsieczy z Gdańska i Elbląga podkopały ich determinację. Po kilku dniach wojska Albrechta wycofały się spod Olsztyna, pozostawiając za sobą zniszczone przedpola, lecz nie zdobyły zamku. Olsztyn przetrwał, Warmia uniknęła okupacji. Wkrótce w kwietniu 1521 roku podpisano rozejm w Toruniu, który zakończył wojnę. Kopernik nie stał się bohaterem bitwy, ale jego rola w organizacji obrony była kluczowa. Dzięki jego przezorności i stanowczości miasto ocalało. W pamięci mieszkańców zapisał się jako ten, który w trudnej chwili nie uciekł, lecz stanął na murach. Dziś w Olsztynie wciąż możemy zobaczyć zamek, na którego ścianie znajduje się słynna tablica astronomiczna Kopernika. Ale warto pamiętać, że te same mury były kiedyś bastionem, który bronił nie żołnierz, lecz uczony. W 1520 i w 1521 roku Kopernik okazał się nie tylko rewolucjonistą nauki, ale i strażnikiem od swojej ziemi. To dowód, że wielkie postacie historii bywają niejednoznaczne. Czasem patrzą w gwiazdy, a czasem muszą mierzyć się z ogniem wojny. To także przypomnienie, że los miasta i całej krainy często zależy od odwagi jednostki, która w chwili próby potrafi stanąć na wysokości zadania. Astronom, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, powstrzymał też marsz krzyżackich chorągwi. I dlatego Olsztyn do dziś pamięta go nie tylko jako uczonego, lecz także jako obrońcę. Jeśli chcecie poznać 300 lat wojen z krzyżakami, zapraszam do obejrzenia filmu, który zabierze Was w podróż przez burzliwy okres od XIII do XVI wieku. Od Konrada Mazowieckiego aż po hołd pruski. To opowieść o krwawych zmaganiach z zakonem przedstawione oczami kronikarza. Link do filmu ukaże się za chwilę na ekranie końcowym. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.